Cześć, tu Bartek czeka ze strony universalmemory.pl i .com. Jako że zbliża się jesień, to może uzasadnię, dlaczego w mojej skrzynce mailowej jest coraz więcej wiadomości z prośbą o omówienie jakichś skutecznych interwencji, które są w stanie podkręcić funkcję układu odpornościowego, tak? Czyli co zrobić, żeby po prostu nie chorować w tym sezonie albo nie chorować w ogóle. I oczywiście oczekiwanie, zauważyłem, bo to bardzo jest widoczne w tych mailach, jest takie, że muszę koniecznie omówić suplementy, muszę koniecznie omówić zioła. I oczywiście, żeby było jasne, istnieją różnego rodzaju produkty, które są w stanie poprawić funkcję układu odpornościowego. Natomiast w tym filmiku chciałbym pokazać podstawę tak naprawdę poprawy pracy układu odpornościowego, bo przez te ostatnie dekady, szczególnie ciężkiej pracy działów marketingowych różnego rodzaju firm, zauważyłem, że nasze mózgi są jakby już nastawione automatycznie, że trzeba wydać pieniądze, trzeba koniecznie coś łyknąć, żeby uzyskać jakiekolwiek efekty zdrowotne. I zapominamy właśnie w tym całym szaleństwie, albo bardzo często, czy akurat też nie wiemy, że są prostsze sposoby. I właśnie w tym filmiku chciałem się skupić na takim bardzo prostym i darmowym sposobie, mianowicie poszczeniu. I omówić dokładnie mechanizmy, poprzez które poszczenie będzie bardzo mocno wpływać na poprawę funkcji układu odpornościowego. I nie tylko, bo omówimy sobie m.in. jak poszczenie będzie poprawiać całkowitą ilość antyoksydantów w naszym krwiobiegu. Zauważyłem, że to jest jeden z kolejnych klasyków, tak? Bombardowanie nas, czy to w sklepach, czy w aptekach tym, że kup ten superfood, tak? Super jedzenie, borówki, inne chwasty różnego rodzaju, że one mają tyle antyoksydantów, zielona herbata to ma tyle antyoksydantów. I szczerze mówiąc, mnie osobiście zawsze trafia szlak, jak to widzę. Zauważyłem, że wiedza na temat tego, jak to są niestabilne antyoksydanty, jak krótkotrwałe jest podbicie jakiejkolwiek całkowitej ilości antyoksydantów w organizmie poprzez konsumpcję tych rzeczy jest niesamowicie mała. Oczywiście to też będę omawiać na kanale, natomiast właśnie tutaj chciałbym omówić, jak poszczenie jest w stanie poprawić funkcję układu odpornościowego i to w różne sposoby, również przy chorobach autoimmunologicznych. Jak jest w stanie poprawić całkowitą ilość antyoksydantów w organizmie, jak jest w stanie, uwaga, poprawić funkcję mitochondriów, jak jest w stanie poprawić różnego rodzaju mechanizmy naprawiające uszkodzone DNA i wiele innych. Zanim przejdziemy do dalszych informacji, czyli pożywki dla mózgu, trochę pożywki dla naszego ciała, czyli słowo od sponsora tego odcinka, którym jest Mięsna Paczka. Mięsna Paczka, jeśli ktoś nie kojarzy, jest absolutnie wyjątkowym produktem na polskim rynku, bo jest to firma, która jest dostawcą mięsa z certyfikowanych ekologicznych polskich hodowli, gdzie, jak to zawsze podkreślam, hodowla odbywa się po prostu po bożemu, tak? Czyli jest wolne tempo wzrostu, wolne tempo hodowli, nie są używane antybiotyki na żadnym etapie tej hodowli, nie są używane żadne boostery wzrostu. One dorastają po prostu te zwierzątka w swoim naturalnym tempie. Jeśli chcesz zamówić mięsną paczkę, to działa to bardzo prosto. Wchodzisz właśnie na stronę mięsnej paczki, tam wybierasz jedną z gotowych paczek, które zostały już dla ciebie skompletowane, a jeśli wolisz, możesz sam skompletować sobie taką paczkę, która będzie bardziej dostosowana do twoich kubeczków smakowych. Punkt drugi, piszesz, gdzie mają wysłać tą paczkę, i punkt trzeci, otwierasz drzwi i cieszysz się świetnie zabezpieczoną przesyłką właśnie z takim świetnym mięskiem. Bo paczka jest zabezpieczona warstwą izolacyjną, taką wełnianą. Dodatkowo sama paczka jest schłodzona suchym lodem, więc pozostaje tak naprawdę tylko przełożyć te zmrożone mięsko prosto do zamrażarki i wyjmujesz je wtedy, kiedy będziesz mieć czas coś ugotować, co po prostu będzie też zapobiegać marnotrawieniu tego jedzenia. Zawsze powtarzam, dla mnie przynajmniej jest to bardzo ważne. Jeśli jeszcze nie zamawiałeś w mięsnej paczce, to z kodem BARTOSZ10 jest 10% zniżki na pierwsze zamówienie. I tyle. Dzięki serdecznie Mięsnej Paczce za sponsorowanie tego odcinka i lecimy dalej. Oczywiście, jeśli jesteś bywalcem tego kanału, nie będzie to dla ciebie szok, konsternacja, zaskoczenie, ponieważ omawiałem już w wielu odcinkach niesamowite efekty, które dają nawet najzwyklejsze posty 16/8, czyli 16 godzin pościmy i cokolwiek jemy w okienku 8-godzinnym. Omawiałem m.in. ostatnio, że u osób po zawale serca typu STEMI w przeciągu roku regeneracja mięśnia sercowego u osób poszczących w porównaniu do grupy kontrolnej, która jadła 5 posiłków dziennie, bez znaczenia dieta była tutaj, jedli to samo, była drastycznie wyższa w grupie poszczącej. I to jest tak naprawdę taki wielki środkowy palec
w stronę różnego rodzaju kretynów z tytułami naukowymi, którzy mówią, że o nie, poszczenie to jest jakiś wymysł, nie ma specjalnej różnicy między na przykład ograniczeniem kalorycznym a poszczeniem i też dietetyków oczywiście z sekty, 5 posiłków dziennie, 60% węglowodanów, nie jedz zbyt dużo białka, bo się przebiałczysz. W innym odcinku opowiadałem na przykład, jak poszczenie jest w stanie poprawić wzrok. Jak jest w stanie po prostu taka prosta interwencja, bo dosłownie nie robię niczego, jest w stanie poprawić wzrok. Z kolei w innym olbrzymim i bardzo popularnym filmiku omawiałem, że podczas postu, na przykład u osób z normalną wagą, cholesterol jest w stanie skoczyć nawet parędziesiąt procent, łącznie między innymi z apoipoproteiną B. I mimo tego wiemy, że bo te badania były replikowane i wyniki dziesiątki razy, drastycznie zaczyna się poprawiać funkcja śródbłąka, między innymi tętnic. Jeśli one są uszkodzone, zaczynają się regenerować. I oczywiście to było też widać między innymi w tym badaniu, które opisywałem wcześniej, gdzie po prostu była regeneracja mięśnia sercowego po zawale dzięki postom. Właśnie w tym odcinku z kolei omawiałem, że poszczenie po prostu będzie bardzo pozytywnie oddziaływać na regenerację naczyń krwionośnych, oczywiście łącznie z tętnicami. Zaczyna spadać ciśnienie, regeneracja uszkodzeń jest przyspieszona. To wszystko służy temu, żeby odczarować posty, tak? Żeby pokazać, że jest to, myślę, że nie przesadzę, jeśli powiem, absolutnie najpotężniejsze darmowe narzędzie, jakim dysponujemy obecnie i prawdopodobnie którym będziemy dysponować jeszcze, nie wiem ile, tysiącleci, ale na pewno bardzo długo. Dlatego warto jest zrozumieć bardzo mocno po prostu, co dokładnie dają posty i jak działają. Zanim jednak do tego przejdę, szybko wspomnę o filmiku, który nagrywałem tak naprawdę chyba już 2 lata temu, gdzie pokazywałem bardzo prostą rzecz, która stoi mocno w opozycji do tego, co się promuje. Mianowicie promuje się oczywiście typowo 5 posiłków dziennie, które mają się składać w przedziale 40 do 60% węglowodanów. W badaniu, które omawiałem, które powstało w latach 70., pokazywałem, że spożycie mniej więcej 100 gram węglowodanów, niezależnie od źródła, to mogą być soki, to może być chlebek, to może być właściwie cokolwiek, następuje drastyczne upośledzenie tak zwanego indeksu fagocytozy. No i właśnie, co to jest ta fagocytoza? Fagocytowa to jest zdolność fagocytowania, czyli tak naprawdę można powiedzieć zjadania różnego rodzaju odpadów, czyli na przykład martwych komórek, jak i patogenu przez właśnie te komórki fagocytujące, takie jak makrofagi, takie jak neutrofile. Czyli innymi słowy, jeśli indeks fagocytozy jest wysoko, to te komórki, na przykład właśnie neutrofile, makrofagi, one są w stanie bardzo efektywnie pozbywać się właśnie czy to martwych komórek, czy atakować po prostu patogeny. Ten indeks fagocytozy tak naprawdę mówi nam, ile w stanie jest potencjalnie na przykład takich patogenów zjeść komórka fagocytująca ponownie. Na przykład głównie to mówimy o neutrofilach i makrofagach. Jeśli jest wysoki, to jest w stanie zjeść dużo, jeśli jest niski, to jest tak naprawdę są dosyć bezużyteczne te komórki fagocytujące. Więc wystarczy właśnie spożycie takiej ilości węglowodanów i uwaga, właśnie ten indeks fagocytozy, czyli zdolność fagocytowania drastycznie spada. I co jest najlepsze, ten spadek może się utrzymywać do 5 godzin. Oczywiście tu mówimy o 100 gramach węglowodanów w tym badaniu, ale wiadomo, że po prostu przy w ogóle konsumpcji węglowodanów będzie następować ten spadek. Co się będzie działo w momencie, w którym będziemy jeść 5 posiłków dziennie? Prawda? Można sobie zostawić tutaj odrobinę wolności, żeby ta wyobraźnia poszalała. I dlatego też oczywiście całe mnóstwo osób, zauważyłem, jest bardzo pozytywnie zaskoczona w momencie, kiedy przechodzi na przykład na diety low carb, tak, niskowęglowodanowe albo ketogeniczne. Często to już widziałem w tylu komentarzach, mailach, mówi, zwyczajnie byłem chory 3, 4, 5 razy na przykład w przeciągu roku, a teraz nie byłem chory już od 3 lat. Jedną z takich właśnie głównych przyczyn tego stanu rzeczy jest to, że po prostu jemy na takich dietach dużo mniej węglowodanów. I to jest właśnie ciekawe jeszcze. Wiele osób jest przyzwyczajonych, że obniżona funkcja układu odpornościowego to jest obniżenie liczby białych krwinek, tak? Czyli leukocytów. Często w morfologii, tak jak się zrobi zwykłą morfologię, idealnie oczywiście z rozmazem, widzimy, że dobra, jest niska liczba neutrofili, czyli neutropenia, i bardzo często powiązana z tym leukocytopenia, czyli niski poziom właśnie białych krwinek. I to oznacza, że funkcja naszego układu odpornościowego jest osłabiona. Owszem, natomiast uwaga, możesz mieć w pełni normalną ilość neutrofili, w pełni normalną ilość na przykład monocytów, co oczywiście się może przekładać na ilość makrofagów i jednocześnie
właśnie one mogą być dosyć bezużyteczne przez to, że ten indeks fagocytozy jest niski, co jest spowodowane właśnie dietą, którą mamy. Więc warto pamiętać o tym, że te typowe zalecenia tak naprawdę sprawiają, że nasz układ odpornościowy nie funkcjonuje tak, jak powinien. I zawsze trzeba pamiętać, że jedną z takich bardzo poważnych konsekwencji tego poza zwykłymi chorobami jest to, że dużo łatwiej jest załapać nowotwór. Ilość prac, które powstały znowu w przeciągu ostatnich, 5-6 dekad, które pokazują, że nowotwory potrzebują immunosupresji, czyli obniżenia funkcji układu odpornościowego, żeby zacząć się skutecznie rozwijać. I właśnie w momencie, w którym nasz układ odpornościowy nie działa dobrze, tak, są stworzone już wstępne warunki, żeby te nowotwory, oczywiście z każdą kolejną dekadą, szansa na nie się stale zwiększała. Zacznijmy więc od tego, jak współczynnik fagocytozy będzie się zmieniać podczas postów. Jeśli spojrzymy sobie na ten wykres właśnie z tego badania pierwszego, którego omawiałem z lat 70., to widzimy, że współczynnik fagocytozy będzie drastycznie się zwiększać mniej więcej od 16 godziny i właśnie do 36 godziny jest szczególnie taki olbrzymi skok, ale nawet po tym czasie on wciąż będzie rosnąć. Innymi słowy, niezależnie od tego, ile masz tych neutrofili, tak, ile masz tych ogólnie leukocytów, to ich aktywność, ich skuteczność, ich efektywność będzie dużo większa w momencie, w którym po prostu popościmy sobie trochę. Warto podkreślić, bo jest to niesamowicie ważne, jak to się ma do tego, co ciało robi w momencie, w którym zaczynamy chorować. Bo jak zaczynamy chorować, szczególnie jeśli to jest jakaś cięższa choroba, bardziej dotkliwa, to nagle się okazuje, że tracimy apetyt. I może się wydawać, że jest to zupełnie przypadkowe, ale przypadkowe gwarantuję nie jest, bo tak jak cały czas powtarzam, już od ilu dziesiątek odcinków, organizm nie jest debilem. Wygaszenie łaknienia jest konieczne właśnie po to, żeby zwiększyć efektywność działania tych naszych komórek fagocytujących. Natomiast co my robimy? My oczywiście zauważyłem, że współczesna medycyna, ona uważa, że odczyniła miliony lat ewolucji i ona wie lepiej. Czyli innymi słowy, musisz coś koniecznie zjeść, bo to już po prostu światło gaśnie ci w oczach. Oczywiście są przypadki, gdzie ktoś rzeczywiście jest już na przykład wychudzony, czyli oczywiście jest to niepokojące, jeśli ktoś będzie pościć więcej dni, ale ogólnie jeszcze raz ten mechanizm jest w miejscu nie bez powodu. Albo inna rzecz, tak? Co się dzieje, kiedy jest gorączka, czy to u dziecka, czy u dorosłego? Pierwsze, to oczywiście trzeba absolutnie wziąć coś, żeby tą gorączkę zbić. Mimo że jest to znowu ponownie absolutnie świetny mechanizm ewolucyjny, który ma na celu ograniczyć między innymi podaż żelaza, które to z kolei jest używane przez patogeny między innymi do replikacji. To jest właśnie o tyle ciekawe, że my próbujemy walczyć z tymi rzeczami, mimo że one są właśnie częścią reakcji naszego układu odpornościowego. Są sytuacje, kiedy oczywiście gorączka jest za wysoka i wykańcza człowieka i trzeba wziąć jakąś tabletkę, natomiast często, no właśnie, warto trochę nie pojeść, jeśli czujemy się źle, warto chwilę posiedzieć z tą gorączką, żeby organizm właśnie mógł spełnić swoje funkcje. Punkt drugi tego, jak poszczenie wpływa na układ odpornościowy, to jest oczywiście omówienie, jak będzie wpływać na leukocyty, czy konkretne frakcje leukocytów i skupię się tylko tak naprawdę na najważniejszych, bo wydaje mi się, że nie ma co tego zbyt rozwlekać. Zacznijmy sobie od neutrofilii. Wielokrotnie mówiłem na kanale, że neutrofile stanowią jakimś tam, bym powiedział, fundament funkcjonowania naszego układu odpornościowego, bo stanowią od 40 do 70% wszystkich naszych leukocytów. Czyli właśnie, to jest spokojnie średnio to licząc minimum połowa naszego układu odpornościowego. I co się dzieje podczas postów? Wzrasta liczba neutrofili. Będzie ich więcej, będą w stanie efektywniej reagować na różnego rodzaju zagrożenia, w tym, tak jak mówiłem, między innymi patogeny, ale tak jak sobie mówiliśmy w tym punkcie o współczynniku fagocytozy, również ich efektywność wzrasta. I rzeczywiście w takiej pracy, fantastycznej pracy, która omawiała wpływ właśnie postów na różnego rodzaju komórki układu odpornościowego, pokazywano, że na przykład nawet przy postach takich 3-dniowych ta funkcja układu odpornościowego, liczba neutrofili zaczyna drastycznie wzrastać. Ale chyba jedna z takich najbardziej odjechanych rzeczy, która mnie przynajmniej absolutnie fascynuje, jest zachowanie monocytów. Jeśli chodzi o monocyty, to ich liczba w krwiobiegu zaczyna, uwaga, maleć. I teraz pomyślisz, czemu to miała być jakaś pozytywna rzecz? Omawiałem już właśnie w odcinkach dotyczących miażdżycy, że jeden z podstawowych mechanizmów, który będzie świadczyć o rozwoju miażdżycy, jest nadmierna rekrutacja monocytów do śródbłąka tętnic. Monocyty są rekrutowane, czyli przyłączają się do receptorów w śródbłąku tętnic i tam są przekształcane w makrofagi.
I makrofagi z kolei są w stanie właśnie łykać m.in. proteiny EDL i tworzyć tak zwane komórki piankowe. I to jest często właśnie jeden z takich fundamentów rozwoju miażdżycy. Mniejsza liczba monocytów po prostu będzie najzwyczajniej w świecie doprowadzać do tego, że ta rekrutacja będzie mniejsza. Szansa na powstawanie miażdżycy zaczyna się robić drastycznie mniejsza. Natomiast dlatego się uśmiecham to mówiąc, bo po pierwsze pokazywałem to w jednym z odcinków, on się nazywał Jak rozwija się cukrzyca, gdzie jeden ze słuchaczy udostępnił mi swoje badania z parunastu lat, kiedy był jeszcze na zwykłej diecie i potem kiedy przeszedł na dietę ketogeniczną. I tam między innymi omawiałem, że popatrzcie, jak mu się zmniejszyła liczba monocytów, bo to było pięknie widać na morfologii. Po raz kolejny chcę podkreślić, to nie jest przypadek, to jest po prostu reakcja układu odpornościowego. Natomiast co się dzieje z tymi monocytami? Wychodzi na to, one wracają do szpiku kostnego i hibernują. To nie jest tak, że one zupełnie znikają, one po prostu idą, zapadają sobie w taką hibernację, w taki półsen i dopiero jeśli one będą potrzebne, to zaczynają wychodzić w jakiejś większej ilości. Jest to absolutnie niesamowite, jak organizm właśnie poprzez posty jest w stanie to regulować. Warto jeszcze wspomnieć komórki dendrytyczne, czyli komórki przekazujące między innymi antygeny innym komórkom. Określone frakcje komórek dendrytycznych podczas postów zwiększają swoją liczebność i to są na przykład, co ciekawe, frakcje, które będą odpowiadały za zwiększoną produkcję limfocytów T, między innymi w węzłach chłonnych. A limfocyty T to jest jeden z takich, bym powiedział, znowu podstawowych typów komórek, które będą między innymi walczyć z komórkami nowotworowymi. Czyli nawet jeśli się pojawiają wstępnie komórki nowotworowe, limfocyty T, między innymi też takie komórki NK, naturalni zabójcy, natural killers, są w stanie eliminować te komórki nowotworowe. Tak by wyglądało takie szybkie podsumowanie, jak posty będą działać na same komórki układu odpornościowego. Kolejnym dla mnie absolutnym odjazdem, jeśli chodzi po prostu jak mądre jest ciało podczas postów, jest to, coś będzie się działo u osób, które cierpią na choroby autoimmunologiczne. No bo mówiliśmy sobie o tym, że funkcja układu odpornościowego jest wzmacniana. Co powinno stanowić kłopot, no bo przecież choroby autoimmunologiczne będą polegać na tym, że po pierwsze mamy absolutnie rozpasane, takie ciężkie do kontrolowania stany zapalne, a drugie choroby autoimmunologiczne, ponieważ ciało samo zaczyna siebie atakować, tak? Czyli mamy nadmierną reakcję ze strony układu odpornościowego. I ponieważ kobiety mają, też ciekawostka, ogólnie lepszy układ odpornościowy niż panowie, to dlatego też również dużo częściej będą cierpieć na choroby autoimmunologiczne. Ich ciało po prostu dosyć maniakalnie potrafi reagować na rzeczy, które nie są zagrożeniem. Jeśli posty wzmagają odpowiedź układu odpornościowego, to moglibyśmy się spodziewać, choroby autoimmunologiczne będą zaostrzone podczas postów. No nie. Akurat choroby autoimmunologiczne również, co ciekawe, ich przebieg, ich objawy będą dużo łagodniejsze. I mamy oczywiście na ten temat też całą tanę badań, wrzucę tylko jedno na ekran. Pokazywano to na przykład, jeśli chodzi o różnego rodzaju choroby tkanki łącznej, między innymi reumatoidalne zapalenie stawów. Pokazywano to w przypadku tak poważnych chorób, jak na przykład toczeń rumieniowaty, cukrzyca typu 1. Więc ciało jest absolutnie niesamowite. I można się nawet zastanowić na chwilę, czy my mamy leki, czy mamy jakieś interwencje, które mają taką dualną naturę, że jeśli jesteś osłabiony, to podbiją ci funkcję układu odpornościowego, a jednocześnie, jeśli masz choroby autoimmunologiczne, to będą łagodzić ich przebieg? No nie. Zawsze wszystkie te interwencje typowo medyczne, trzeba pamiętać, są jednostronne, tak? Czyli na przykład jeśli cierpisz na jakiś nowotwór, zrobią ci immunoterapię, żeby podkręcić funkcjonowanie układu odpornościowego, możemy się spodziewać zaostrzenia chorób autoimmunologicznych, jeśli takie występują. Kolejna ciekawa rzecz to jest to, że posty będą regulować m.in. właśnie funkcję układu odpornościowego, ale też stan naszego organizmu poprzez spalanie tkanki tłuszczowej. Po prostu najzwyczajniej w świecie spalanie tkanki tłuszczowej. Dajcie mi znać w komentarzach osoby, które już poszczą, żeby, mam nadzieję, przekonać innych, którzy jeszcze tego przekonywania potrzebują, jak zmieniła się waga, odkąd zaczęliście pościć. Czy było łatwo zrzucić tą wagę, czy nie. Na przykład dla mnie w momencie, w którym zacząłem pościć, jakby utrzymywanie wagi stało się tak naprawdę, bym powiedział, bardzo łatwe. Powód jest prosty. Jeśli nawet pościsz tak
prosto, 16-8 jak ja, czyli 16 godzin jesz w okienku 8-godzinnym, to szczerze mówiąc bardzo ciężko jest zjeść wystarczającą ilość kilokalorii właśnie w tym okienku 8-godzinnym, czy wystarczającą ilość głupot, żeby nie wiadomo jak ta waga się zmieniała. I oczywiście osoby, które już mają kłopoty z wagą, mają nadwagę, są otyłe, zauważam, że tak naprawdę dosyć łatwo jest zgubić tą wagę. No i właśnie, dlaczego to jest takie ważne? Ten tłuszcz najczęściej, który my będziemy sobie nosić wokół pasa, jak dziwną bateryjkę Duracella, to jest biała tkanka tłuszczowa, tak zwany white adipose tissue. Ona ma to do siebie, że cóż, ona jest dosyć paskudna dla nas. Owszem, to jest świetne źródło energii, jeśli nadejdą ciężkie czasy i oczywiście ewolucyjnie zawsze była to funkcja tej białej tkanki tłuszczowej. Natomiast jeśli jest jej więcej już, czy szczególnie bardzo dużo, to ona ma to do siebie, że ona będzie wydzielała mnóstwo różnego rodzaju cytokin, takich molekuł prozapalnych. Będzie wydzielać duże ilości interleukiny 1, interleukiny 6, interleukiny 1 beta, czynnika nowotworów alfa, czyli TNF-alfa. To, co będzie tkanka tłuszczowa wydzielać, będzie zależało od tego, o jakim rodzaju tkanki tłuszczowej będziemy mówić. Jeśli zaczynamy tyć, sam kształt adipocytów, czyli tych naszych komórek tłuszczowych, będzie się zmieniać. Bo kiedy mamy małe komórki tłuszczowe, małe adipocyty, one mają to do siebie, że one są bardzo insulinowrażliwe. I oczywiście też wtedy taki profil takiej tkanki tłuszczowej, która jest, nawet białej tkanki tłuszczowej, która jest tworzona z małych adipocytów, jest pozytywny. Bo małe adipocyty będą produkować duże ilości adiponektyny. Tak? To jest jeden z takich głównych hormonów produkowanych przez tkankę tłuszczową, który ma bardzo przeciwzapalne działanie. I nawet w różnego rodzaju takich badaniach epidemiologicznych pokazywano, że całe mnóstwo stulatków przeciętnie ma dużo wyższy poziom adiponektyny niż osoby, które tego wieku nie dożywały. Posty to jest bardzo łatwy sposób, żeby podbić poziom adiponektyny, jak również ogólnie diety low carb czy diety ketogeniczne. Co mają to do siebie? Duże adipocyty. Duże adipocyty mają to do siebie, że one są insulinooporne, czyli jeśli tkanka tłuszczowa będzie złożona z dużej ilości dużych adipocytów, to znaczy, że ogólnie insulinooporność u takiej osoby będzie dużo większa. I oczywiście, jeśli adipocyty osiągają taką swoją wartość krytyczną, kończy się hipertrofia takiej komórki, czyli rozrastanie i zaczyna hiperplazja, czyli zaczynamy tworzyć nowe komórki tłuszczowe. I oczywiście to jest jakby ten sposób drastycznego, czy drastycznie szybkiego tycia. Biała tkanka tłuszczowa ma to do siebie, że jest w stanie brązowieć. I brązowa tkanka tłuszczowa już ma to do siebie, że ona, no właśnie, ma takie działanie przeciwzapalne. Ona jest świetnym takim, można powiedzieć, zlewikiem, dziurą, która będzie też przepalać duże ilości glukozy, żeby przekształcać ją w energię cieplną. W momencie właśnie, w którym zaczynamy pościć, będziemy produkować dosyć duże ilości krótkołańcuchowego kwasu tłuszczowego, który się nazywa octan. I octan ma to do siebie, że będzie właśnie w stanie zbrązawiać białą tkankę tłuszczową. Wtedy właśnie cały jakby ten profil, między innymi cytokin, które będziemy wytwarzać, zaczyna się drastycznie zmieniać. Jeszcze warto dodać jedną rzecz dotyczącą makrofagów. Mówiliśmy sobie, że tak, monocyty są przekształcane w makrofagi. Jeśli pościsz, jest już mniej monocytów, więc będzie mniej potencjalnie makrofagów. Ale nawet jeśli chodzi o makrofagi, będziemy mieć dwa typy. Makrofagi M1, które są tak naprawdę prozapalne, tak? A one mają rzeczywiście na celu powodowanie stanów zapalnych, żeby radzić sobie z różnego rodzaju zagrożeniami. Z kolei makrofagi M2 mają to do siebie, że one są przeciwzapalne. Będą wydzielać m.in. interleukinę 10, która ma właśnie takie działanie przeciwzapalne. Natomiast co jest ciekawe, jeśli mamy właśnie taki korzystny profil tej tkanki tłuszczowej, czy ona jest już trochę zbrązowiała, ona składa się z małych adipocytów, to wtedy będziemy produkować, tak jak mówiłem, więcej adiponektyny. Jeśli produkujemy więcej adiponektyny, to uwaga, będziemy mieć dużo więcej tych makrofagów M2, tych przeciwzapalnych niż makrofagów M1. Więc jakby stopień oczywiście skomplikowania tego jest, jak widać, dosyć duży, ale w tej swojej nieskończonej mądrości organizm naprawdę widać, że wie, co robi. I to nie koniec cudów, które oferują posty. Co powiesz na zwiększony poziom autofagii? Cały czas przypominam, autofagia w uproszczeniu to jest po prostu zwiększony stopień uprzątania różnego rodzaju patogenów, gruzu metabolicznego, czyli właśnie między innymi uszkodzonych komórek, uszkodzonych białek, które zwyczajnie by się gromadziły i prowadziły potencjalnie do różnego rodzaju choćby kancerogennych mutacji. Posty mają to do siebie, że będą, poza tym, że tak jak widzieliśmy, zwiększać fagocytozę, czy współczynnik fagocytozy, będą zwiększać właśnie poziom autofagii. Wytłumaczenie tego jakby mechanistycznie znowu jest znane tak naprawdę od bardzo dawna.
mamy taki czujnik energii, który się nazywa AMPK, czyli jakby to jest kinaza białkowa aktywowana przez AMP. Natomiast ja będę mówić oczywiście AMPK. I w momencie, w którym będziemy mieć niski poziom energii, i oczywiście stamtąd będzie występować, jeśli zaczynamy przepalać przez glukozę, tak, czy choćby trójglicerydy, które mamy w krwiobiegu po zjedzeniu posiłku, jeśli ich poziom zaczyna spadać, to można powiedzieć, ciało dostaje taki sygnał, poziom jakby dostępnej energii zaczyna spadać. No i wtedy właśnie ta kinaza białkowa aktywowana przez AMPK zaczyna rosnąć, bo to jest ten sensor energii, on jakby jest postawiony w stan takiego alertu tutaj, trzeba zacząć reagować. I w tym momencie, kiedy właśnie AMPK zaczyna rosnąć, zaczyna wyciszać taki szlak, który nazywa się mTOR, o którym też już wielokrotnie mówiłem na kanale. To jest jeden z takich prostych mechanizmów początkowych zwiększania poziomu autofagii. Nawet sama AMPK bezpośrednio będzie oddziaływać na te takie kinazy, czy taką kinazę ULK1. ULK1 jedno z takich dwóch podstawowych kinaz, która właśnie jest odpowiedzialna za proces autofagii. Mamy ULK1 i ULK2. Właśnie w momencie, w którym zaczynamy pościć, AMPK idzie w górę, mTOR idzie w dół, jest zmniejszona proliferacja komórek, dlatego też między innymi posty dlatego mają takie działanie antynowotworowe i zaczynamy aktywizować między innymi właśnie tą kinazę ULK1 i ciało zaczyna się uprzątać z tego całego gruzu. Jeśli są różnego rodzaju zagrożenia, patogeny również będzie w stanie sobie wtedy łatwiej z tym poradzić. Jeszcze jedna ciekawostka. Ogólnie ten właśnie poziom AMPK, tej kinazy AMPK będzie wzrastać nie tylko w przypadku postów, ale również w przypadku ćwiczeń fizycznych, aktywności fizycznej. Dlatego też oczywiście to jest typowe zalecenie w tej naszej piramidzie zdrowotnej, tak, żeby aktywność fizyczna była podstawą zdrowego trybu życia. Z czym, szczerze mówiąc, niekoniecznie się zgadzam. Uważam, że nie jest to podstawa i nie musi być to podstawa. Natomiast właśnie jeden z tych mechanizmów jest zbliżony do postów, tak, czyli właśnie wzrost AMPK i zwiększony poziom autofagii. I właśnie ciekawostką tutaj jest to przede wszystkim, że maksymalne podkręcenie tego poziomu autofagii będzie się dziać, kiedy będziemy ćwiczyć fizycznie podczas postów. To jest, ja zawsze nazywam to poszczenie na sterydach, czyli właśnie kiedy zaczynamy ćwiczyć fizycznie, za przeproszeniem, wyposzczeni. Natomiast jest to szalenie skuteczne, natomiast znowu już mam to odłożone jako kolejny temat, żeby szczegółowo to omówić. Opisaliśmy już sobie parę sposobów, poprzez które właśnie stany zapalne podczas poszczenia będą zmniejszane w organizmie. Natomiast kolejny mechanizm, o którym trzeba wiedzieć, to, że ta poprawiona funkcja funkcjonowania organizmu oraz funkcja układu odpornościowego jest poprawiona między innymi przez to, że zmienia się ekspresja genów w organizmie. Mamy różnego rodzaju geny, które będą właśnie odpowiedzialne za produkcję antyoksydantów w organizmie. Bo jedna z rzeczy, o której sobie mówiliśmy, o której wspominałem na początku, że poszczenie będzie zwiększać całkowitą ilość antyoksydantów w organizmie. I ta wartość się nazywa TAC w literaturze, to jest właśnie Total Antioxidant Capacity, czyli całkowita taka zdolność antyoksydacyjna ciała. Czyli możemy sobie właśnie to określić jako całkowita ilość po prostu antyoksydantów czy antyoksydacyjna. Badano to dosyć fajnie, między innymi oczywiście całe mnóstwo mamy badań dotyczących postów dzięki postom podczas Ramadanu i badano 56 osób, z których 22 osoby to były panie i 34 było mężczyzn. Byli wszyscy otyli albo mieli nadwagę i sprawdzano właśnie, jak na koniec tego okresu postu Ramadan zmieniała się ekspresja różnego rodzaju genów odpowiedzialnych za produkcję antyoksydantów i trzeba przyznać, że był to niezły odjazd. Jeśli chodzi o gen TFAM, to jego ekspresja zwiększyła się 90,5%. Jeśli chodzi o SOD2 i na pewno wielu z Was przynajmniej nie skrótowo, jeśli chodzi o ten skrót, zna ten gen, bo on odpowiada za produkcję dysmutazy nadtlenkowej, czyli jeden z takich też dosyć ważnych antyoksydantów w naszym organizmie. Więc ekspresja tego genu SOD2 zwiększyła się o 54,1%, natomiast ekspresja ścieżki czy genu NRF2 zwiększyła się 411,5%. Ja oczywiście znowu planuję, już nie wiem, który to filmik, ale cały odcinek o NRF2, ponieważ NRF2 to jest
jest główna ścieżka, przynajmniej tak się mówi często w literaturze, główna ścieżka antyoksydacyjna w organizmie. Całe mnóstwo różnego rodzaju substancji, między innymi różnego rodzaju popularne polifenole, będzie oddziaływać na organizm, jeśli chodzi o zwiększanie poziomu antyoksydantów, paradoksalnie nie samymi sobą, tylko poprzez aktywizację ścieżki NRF2. Całe mnóstwo polifenoli, to jest ciekawe, jest na tyle niestabilnych, że one są w stanie ulec rozkładowi już nawet w jamie ustnej. Większość nie jest w stanie przejść nawet przez żołądek. Natomiast to, co rzeczywiście przejdzie, nie zostanie wyeliminowane przez organizm, ponieważ są to po prostu substancje, można powiedzieć, obce dla organizmu, będzie pełnić swoją funkcję właśnie poprzez aktywizację tej ścieżki NRF2. Oczywiście dopiero jak się to wie, to łatwo zrozumieć, dlaczego dosyć łatwo można lekceważyć różnego rodzaju antyoksydanty roślinne, bo są po prostu najzwyczajniej w świecie przereklamowane. Natomiast właśnie to jest fascynujące, że nawet podczas takich krótkich postów ramadanowskich ta aktywizacja czy ekspresja tego genu NRF2 zwiększyła się 400% ponad. Po prostu absolutnie niesamowite. I oczywiście jakby tych badań pokazujących, czy jakby replikacji tych wyników jest naprawdę dużo. Pokazują, że właśnie ekspresja NRF2 jest zwiększona, między innymi w mięśniach szkieletowych. W tym badaniu mieliśmy do czynienia właśnie z osobami z nadwagą albo otyłymi. I znowu organizm, jak to się mówi, nie jest debilem. Nie będę wprawdzie omawiać tych innych badań w tym odcinku. Natomiast całkowita właśnie ta zdolność antyoksydacyjna w organizmie nie będzie się już tak drastycznie zwiększać, jeśli ktoś jest szczupły. Tak? Jeśli ktoś już na przykład ma normalną wagę, to owszem, będzie więcej tych antyoksydantów, natomiast te wartości już nie osiągają takich szalonych wielkości, jeśli chodzi między innymi o ekspresję genów, jak w tym przypadku. Bo jeszcze raz, organizm po prostu nie ma co się tak produkować, jeśli po prostu z kolei my nie produkujemy między innymi przez tkankę tłuszczową aż takiej ilości tych prozapalnych cytokin. Bo oczywiście ta odpowiedź antyoksydacyjna organizmu, ona zawsze ma być w reakcji na coś i dostosowana do stanu naszego organizmu. To jest jeden z wielu powodów, dla których po prostu tych badań jest mnóstwo w literaturze, które opisują, że jest kryzys antyoksydacyjny. Mianowicie ta cała teoria nasza antyoksydacyjna, że jeśli tylko będziemy dostarczać dużej ilości antyoksydantów, to jesteśmy w stanie podołać starzeniu, większości chorób. No i okazuje się, że nie. Jakby większość takich badań, absolutnie, praktycznie większość skończyła się porażką. Między innymi dlatego, że antyoksydanty dostarczane z zewnątrz, one po prostu nie są w stanie dyskryminować w jakikolwiek taki, no właśnie, czy selektywny sposób wybierać, co ma być unieszkodliwiane, a co nie, ponieważ no właśnie, między innymi choćby te reaktywne formy trenu, one pełnią funkcję sygnalizacyjną. A z kolei te antyoksydanty, które dostarczamy z zewnątrz, one nie bardzo wiedzą, które te reaktywne formy trenu, wolne rodniki pełnią funkcję sygnalizacyjną, a które nie wykaszamy po prostu po kolei, co może jakby zafundować naprawdę absolutnie inną odmianę problemu. Jako ciekawostkę warto jeszcze rzucić okiem, jak to będzie wyglądać w postaci dłuższych postów, a mianowicie w tym przypadku postów 10-dniowych. Więc zebrano moim zdaniem szokująco dużą grupę osób, 109 osób, które pościły 10 dni i sprawdzano przede wszystkim dwie wartości, bo to były te tak zwane dwa endpoints, czyli punkty końcowe punkty pomiarowe. I jednym z nich właśnie było TAC, czyli przypominam całkowita zdolność antyoksydacyjna organizmu i ona u osób poszczących 10 dni na koniec tego okresu zwiększyła się o 12,7%, co jak na osoby zdrowe wciąż bym powiedział, no bardzo, bardzo znaczące podwyższenie. Jeśli chodzi o drugi pomiar, była to wartość TBARS i to są jakby związki reagujące z kwasem tiobarbiturowym. Tak naprawdę jest to parametr, który będzie mierzyć występowanie malondialdehydu, więc takiego dosyć kancerogennego, paskudnego produktu peroksydacji lipidów, szczególnie wielonienasyconych kwasów tłuszczowych, co jest coś, o czym też wspominałem już na kanale, że PUFAS, czyli te wielonienasycone kwasy tłuszczowe mają to do siebie, że one są cholernie niestabilne. One będą tak naprawdę rozkładać się, będzie dochodziło do peroksydacji w przypadku kontaktu ze światłem, w przypadku kontaktu z powietrzem, w przypadku kontaktu z wyższą temperaturą, czy ekspozycją na wyższą temperaturę, ale nawet, żeby było śmiesznie, może dochodzić do autooksydacji w przypadku tych wielonienasyconych kwasów tłuszczowych. To znaczy, że jeśli spożyjemy sobie, nie wiem, jakiś olej,
to w naszym ciele będzie dochodziło do peroksydacji. Nie trzeba koniecznie go podgrzewać. Natomiast co jest właśnie wkrętowe, jeśli chodzi o posty? Wartość TBARS spadła w przeciągu tych 10 dni o ponad 9%. Czyli innymi słowy, peroksydacja, niestabilność tych tłuszczy zdecydowanie się zmniejszyła, czyli lipidów, przepraszam, nie tłuszczy, zdecydowanie się zmniejszyła. Czyli nawet jeśli były jakieś sypki, które mogły być przekształcone między innymi właśnie w malondialdehyd, więc ogólnie aldehydy, ta zdolność do tworzenia takich toksycznych produktów utleniania zdecydowanie się zmniejszyła. I co jest ciekawe, nawet jak opisywano tą całkowitą zdolność antyoksydacyjną u tych osób, która jeszcze raz ona się zwiększyła 12,7% po 10 dniu, to dosyć mocno korelowało to z podwyższeniem, uwaga, kwasu moczowego. Bo to jest jedna z tych rzeczy, które wiele osób nie wie, wydaje mi się, bo jesteśmy przekonani, tak nam medycyna pokazuje, że ten kwas moczowy to on zawsze jest taki po prostu B i że trzeba go obniżać i obniżać i obniżać. No właśnie nie, oczywiście w przypadku chorób metabolicznych, tak jak występowaniu dny moczanowej, swoją drogą jest tu olbrzymi odcinek na ten temat, czy właściwie 2 nawet olbrzymie odcinki, paru 10-minutowe, trzeba go obniżyć, żeby po prostu wyeliminować dnę moczanową, wyeliminować te objawy. Natomiast właśnie między innymi podczas poszczenia dosyć często te badania pokazują, że wzrost tej całkowitej zdolności antyoksydacyjnej jest po prostu dosyć dobrze skorelowany z podwyższaniem poziomu kwasu moczowego, bo kwas moczowy jest dosyć mocnym antyoksydantem. I 2 ostatnie rzeczy, które już ciurkiem o nich wspomnę, to po pierwsze zmniejszone uszkodzenie właśnie DNA, co znowu nie powinno dziwić. Jeśli będziemy mieć zmniejszenie stresu oksydacyjnego, jeśli będziemy mieć zwiększoną produkcję antyoksydantów, to oczywiście możemy spodziewać się, że całościowo te mechanizmy będą odpowiedzialne za, no właśnie, doprowadzanie do zmniejszenia uszkodzenia DNA do różnego rodzaju komórek, czy DNA w ciele. I rzeczywiście tak to wygląda podczas postów. Co więcej, oczywiście mówiliśmy sobie, że mamy zwiększoną ekspresję genów odpowiedzialnych za produkcję antyoksydantów i oczywiście jeden z takich naczelnych antyoksydantów w naszym ciele to glutation i glutation jest wyjątkowy, między innymi z tego powodu, że glutation jest w stanie dosyć sprawnie naprawiać uszkodzone DNA. Więc są oczywiście rodzaje uszkodzenia, no to jest temat jakby na inny odcinek, są takie 4 rodzaje napraw uszkodzonego DNA i glutation jest w stanie wykonywać wiele właśnie z tych mechanizmów naprawczych. Najciekawsze moim zdaniem na koniec jest to, że posty będą również zwiększać nie tylko sprawność mitochondriów, ale również będą zwiększać biogenezę mitochondriów, czyli tworzenie się nowych mitochondriów, co będzie oczywiście działać na absolutnie całe ciało, bo jeśli wiemy, że aktywność praktycznie dowolnego organu będzie zależała od sprawności mitochondriów, to jeśli mitochondria działają sprawnie, to dowolny organ będzie działać najzwyczajniej w świecie sprawnie. Mówiliśmy sobie już o tej kinazie AMPK, że w przypadku właśnie kiedy zaczyna spadać dostępność energii, poziom tej kinazy zaczyna rosnąć. Więc kiedy właśnie poziom tej kinazy AMPK zaczyna rosnąć, ona będzie aktywizowała związek, który się nazywa PGC1-alfa i na wszystko co święte nigdy się nie uczyłem tej nazwy, bo ona jest absolutnie straszna, ale przeczytam wam, żebyście wiedzieli, jakie jest rozwinięcie tego. Peroksysomalny koaktywator receptora aktywowanego proliferatorami peroksysomów gamma-1-alfa. Więc my po prostu będziemy nazywać to PGC1-alfa. I właśnie kiedy AMPK idzie w górę ta kinaza, aktywowany jest PGC1-alfa i PGC1-alfa ma właśnie to do siebie, że będzie odpowiedzialny między innymi za zwiększanie czy inicjowanie biogenezy mitochondriów, czyli w ten sposób podczas postów między innymi będzie dochodziło do zwiększonej produkcji mitochondriów. Tak, jeśli ktoś czuje, że nie funkcjonuje wystarczająco sprawnie, naprawdę posty bardzo często potrafią w przeciągu paru tygodni odwrócić taki stan rzeczy. Natomiast mówiliśmy sobie, że mitochondria będą funkcjonowały sprawnie. I oczywiście część z tych mechanizmów już omówiliśmy, tak? Jeśli mitochondria po prostu nie są poddane dużej ilości stresu oksydacyjnego, bo mamy więcej antyoksydantów, mniej ogólnie tego stresu oksydacyjnego, to już same z siebie będą funkcjonować lepiej. Natomiast nie możemy po prostu zapominać o tym, że podczas postów będzie dochodziło oczywiście do zwiększonej produkcji ketonów. I szacuje się, że mniej więcej ten
okres, kiedy ta produkcja ciał ketonowych jest zwiększona, to jest mniej więcej 12 godzina od ostatniego posiłku. Zawsze trzeba to poniekąd w cudzysłów włożyć, bo to oczywiście zależy od tego, no ile jedliśmy w przeciągu całego dnia, jak kaloryczny był ostatni posiłek, z czego składał się ten posiłek, tak, czyli oczywiście między innymi ile było tam węglowodanów, ale pi razy drzwi w badaniach oczywiście się podaje, że od 12 godziny mniej więcej już te przepalenie glukozy, która znajduje się w krwiobiegu, przepalanie między innymi glikogenu, który znajduje się w wątrobie czy mięśniach, jest na tyle wysokim poziomie, że ciało zaczyna suplementować tą brakującą energię zwiększoną produkcją ciał ketonowych. A ketoliza, a więc rozkład tych ciał ketonowych na energię, ma to do siebie, że jest tak naprawdę procesem najbardziej wydajnym energetycznie w organizmie. Nawet beta-oksydacja, czyli rozkład tłuszczy na energię jest mniej wydajny, mimo że jest cholernie wydajny, jest mniej wydajny niż rozkładanie ciał ketonowych. Więc po prostu energii zaczyna być naprawdę bardzo dużo w momencie, w którym zaczynamy produkować te ciała ketonowe i rozkładać je. Oczywiście, żeby było jasne, ja skończę ten filmik tymi mechanizmami, natomiast ogólnie tych mechanizmów, bo wiadomo, że ciało, wszystko jest ze sobą połączone, jest naprawdę mnóstwo. Cały osobny odcinek można poświęcić temu, jak jest zmieniana mikrobiota podczas postu, bo mikrobiota nasza jelitowa jest zmieniana na potęgę i wbrew różnego rodzaju kretyńskim opiniom niektórych dietetyków, że posty rozszczelniają jelita, posty naprawiają właśnie nieszczelność między nimi jelit. Ale to jest jakby temat na absolutnie osobny odcinek, żeby oddać sprawiedliwość temu tematowi, bo jest naprawdę i szeroki, i głęboki. Dzięki serdeczne za wysłanie tego odcinka, za cierpliwość, bo jednak myślę, że był długi i skomplikowany. Szczerze mówiąc, wydawało mi się, że będę w stanie to trochę łatwiej omówić, ale cóż, może ty mi daj znać, tak? Czy przesadziłem, czy te tłumaczenia były zbyt zawiłe, czy może było jednak okej. I oczywiście, szczerze mówiąc, to najbardziej mnie interesuje. Dajcie znać właśnie, jakie są wasze doświadczenia z postami, jak wasze życie, jak wasze zdrowie się zmieniło, odkąd zaczęliście pościć. I szczerze mówiąc, szczególnie to zrobić dla osób, które nie pościły albo nie poszczą i będą widziały ten filmik, bo naprawdę uważam, że absolutnie najłatwiej jest zmienić czyjeś zachowanie po prostu świadectwem swoim, tak? Że ja miałem takie kłopoty i zacząłem pościć i teraz po prostu kłopotów już nie ma. I żadne takie różnego rodzaju moje teoretyczne tłumaczenia nie będą, czy nawet omawianie badań, uważam, nie zastąpią tego, że ktoś po prostu podniesie rękę na zasadzie, hej, naprawdę naprawiłem całe swoje zdrowie, czy dużą część swojego zdrowia tymi postami. Jak zawsze oczywiście też czekam na pytania, jeśli ktoś ma takowe, postaram się odpowiedzieć na jak najwięcej z nich. Klasycznie polecam w ramach wsparcia kanału albo autorozwoju swoje flagowe kursy Vocabulary Labs, czyli laboratoria językowe, gdzie pokazuję, jak samodzielnie nauczyć się dowolnego języka od A do Z, aby po prostu przestać niepotrzebnie wydawać pieniądze na korepetytorów, różnego rodzaju szkoły językowe, nie wiadomo jakie fiszki, aplikacje, podręczniki itd. itp. Kurs Experts Incubator, czyli po polsku kuźnia ekspertów, gdzie z kolei pokazuje, jak samodzielnie opanować dowolną dziedzinę od A do Z, jak tworzyć swój plan nauki, zapamiętywać, tworzyć rozumienie materiału, wdrażać te suche informacje teoretyczne, czyli zamieniać po prostu teorię w praktykę, tworzyć pętlę informacji zwrotnej i dużo więcej. Oraz kurs o jeden włos za daleko, gdzie z kolei pokazuje, jak zatrzymać i odwracać łysienia androgenowe i walczyć z różnego rodzaju upierdliwymi chorobami skóry głowy, przede wszystkim oczywiście uporczywym łupieżem. 3 piosenki rockowe w pierwszym komentarzu pod filmikiem, żeby miło spędzić czas również po wysłuchaniu tego odcinka. Z kolei jeśli rozwiniesz opis, będą linki między innymi do tych kursów, natomiast również link do mojego newslettera. Jeśli klikniesz ten link, otworzy się okienko, możesz tam wprowadzić swój adres mailowy i tam z kolei wysyłam właśnie prosto do twojej skrzynki artykuły dotyczące głównie pamięci, nauki języków obcych, produktywności, czasami kreatywności i sporadycznie analizy badań naukowych. Na koniec, jeśli ciekawiły Cię, czy zaciekawiły wszystkie informacje, które opisywałem w tym filmiku, to można je ściągnąć w formie łatwo dostępnych fiszek elektronicznych, żeby jak najszybciej przyswoić te informacje, jeśli jesteś pasjonatem tematu, czy przedstawicielem szeroko pojętej branży medycznej i ta forma tych fiszek elektronicznych jest dostępna dla patronów kanału. Patronat kosztuje 40 zł miesięcznie, można zapisać się na 1 miesiąc, jeśli ktoś ma tylko ochotę i można właśnie ściągnąć fiszki nie tylko do tego filmiku, ale też ponad, wydaje mi się, już 100 poprzednich
poprzednich filmików, więc jest to tona informacji. Również dla patronów kanału dostępna jest jakby osobna platforma z forum, gdzie można mi zadawać już tak bardziej prywatnie pytania i jest tam również sekcja Badanie tygodnia, gdzie raz właśnie w tygodniu omawiam najciekawsze badanie danego tygodnia wraz z moim komentarzem. Dzięki serdeczne za wysłanie tego odcinka i do usłyszenia w następnym.